Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski. Zapraszam na cykl rozmów o polskich miastach przyszłości. A to wszystko na zaproszenie grupy Saint-Gobain. Jaka choroba nam, jako mieszkańcom miast, najbardziej dolega? Jestem przekonany, że wielu ludzi zrezygnowałoby z życia w mieście, bo powoli zaczynamy się w tych miastach dusić. Gdybyśmy zrobili taką listę, no to bardzo wysoko byłaby betonoza. Z biegiem czasu dojdziemy do wniosku, że te piękne fasady są dosyć niezagospodarowane. O zmierzchu betonozy będę rozmawiał z Karolem Klossem, prezesem wydawnictwa Forum Branżowe. Zapraszam Państwa. Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak nam się będzie mieszkało za 30 lat. Naszym gościem jest pan Karol Kloss, prezes wydawnictwa Forum Branżowe. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak nam się będzie mieszkało? Wygodnie. Mam nadzieję, że będzie wygodnie. I że nie będzie tak szybko. Że będzie spokojniej, żebyśmy mniej się śpieszyli. To też moim zdaniem jest pewnego rodzaju wygoda czy komfort życiowy. No na pewno. To też miasta muszą się zmienić. Żyjemy tak, bo takie mamy warunki w mieście, takie mamy warunki życiowe, nasze bytowe, mieszkaniowe. Więc my praktycznie żyjemy rytmem miasta i jeżeli to miasto się nie zmieni, no to też nie będzie wolniej, nie będzie wygodniej. Bardzo dużo marnujemy tego potencjału, który jest wokół nas. No właśnie, czy to miasta będą na ludzką miarę? Czy one będą sprzyjały jakości życia? Bo jak się ogląda filmy science fiction, czyta się książki, ogląda komiksy, przegląda komiksy, no tam dominuje jednak taka wizja, tak żeby się odwołać do jakiegoś przykładu takiego oczywistego, ewidentnego, nie wiem, Łowca androidów, prawda? Takie miasto, dżungla, zagrażające, gęste, niebezpieczne, no, wnoszące zagrożenie, prawda? To jest coś takiego. No mam nadzieję, że jednak tak to nie będzie wyglądało, bo to jest taka wizja postapokaliptyczna. No ale jesteśmy na czasie z chociażby wielkim hitem światowym polskiej produkcji grą Cyberpunk, która pokazuje, jak może wyglądać miasto przyszłości. Jesteśmy w roku Stanisława Lema, który opowiadał o tym, co będziemy mieli w przyszłości i mnóstwo rzeczy rzeczywiście przewidział. Nawiązując do filmu Łowcy androidów, mam nadzieję, że tak to nie będzie i że jednak nie będziemy w takiej dzikiej rzeczywistości i nie będziemy się musieli bać tego miasta, tylko raczej, że będziemy mieli do czynienia z budynkami, które są samowystarczalne energetycznie, które są nowoczesne. To jest taka wizja solarpunk się nazywa. Słońce jako źródło energii, oplątane lianami, roślinnością budynki, Pałac Kultury, jest taka wizualizacja. Tak to sobie wyobrażam. To samo jest na przykład chociażby w Paryżu. Tam istnieje takie rozwiązanie w Paryżu, funkcjonuje, że w budynkach użyteczności publicznej na przykład dachy powinny być zielone. Prawda? Tak, tak. To jest zmieniający się bardzo trend i na początku zaczyna się od jakiejś koncepcji, od kogoś, kto ma szalony pomysł albo kogoś, kto forsuje ideę, która jego zdaniem jest bardzo słuszna. Natomiast później dochodzi do tego świadomość większej grupy społecznej, później może świadomość samorządu i administracji publicznej, aż w końcu spotykamy się z jakąś legislacją i ze zmianami prawnymi w tym kierunku. Tak to chociażby funkcjonuje w niektórych landach niemieckich, że w tym momencie każdy budynek musi udostępnić, nowy budynek musi udostępnić 30% powierzchni swojego dachu na odnawialne źródła energii. No właśnie. Więc tak. w tym kierunku będzie to zmierzało i tak jak teraz widzimy na przykład piękne szklane fasady wielkich biurowców, tak wydaje mi się, że z biegiem czasu dojdziemy do wniosku, że te piękne fasady, te akwaria, jak ja je nazywam, są dosyć niezagospodarowane, że to jest piękna powierzchnia do tego, żeby ochłodzić przestrzeń miasta, do tego, żeby wygenerować prąd, do tego, żeby przysłużyć się całej społeczności, która tam w tym mieście funkcjonuje. No tak, mam na myśli Magdalenę Abakanowicz, wielką polską artystkę, która miała taką koncepcję żywych budynków, właśnie takich, o których teraz mówimy, prawda? Takich budynków, które są oplecione zielenią. I to były jakieś lata, koniec lat 90. bodajże ubiegłego wieku, albo tak, chyba jakoś tak. I właściwie teraz to już w wielu miejscach tak jest. Ale to raczej są
jaskółki. Tak. I to są raczej budynki użyteczności publicznej, a nie mieszkania, o których dzisiaj będziemy rozmawiali. Komercyjne również komercyjne, I bo to komercyjne. jest atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorcy, który tam funkcjonuje, a także z punktu widzenia wykonawcy. Firmy, które mogą wziąć udział w takim projekcie, prześcigają się na koncepcje, pomysły, bo to jest bardzo prestiżowa i atrakcyjna realizacja. Właśnie. I teraz, czy to będzie taka tendencja również w budownictwie mieszkaniowym? W budownictwie mieszkaniowym na pewno będziemy musieli również spojrzeć na to, jak duże szkody czy koszty środowiskowe wyrządzamy. To przede wszystkim dotyczy tego, jak budynek funkcjonuje z otoczeniem, jak bardzo je dewastuje, ile jest w nim kostki betonu i innych elementów, które odbierają przestrzeń biologicznie aktywną. Być może, i to byłoby chyba bardzo sensowne, taka koncepcja miasta 15-minutowego. To znaczy takiego miasta, gdzie można się dostać w różne miejsca, które stanowią funkcjonalnościach tego miasta w wygodny sposób jakiś w ciągu 15 minut, prawda? Czyli takie jakby submiasta. Tak. Jeżeli na przykładzie Warszawy, jeżeli dana dzielnica stałaby się takim w cudzysłowie miastem 15-minutowym, to jest bardzo, bardzo atrakcyjna koncepcja. Natomiast to, co by to takie 15-minutowe miasto musiało mieć, trzeba pamiętać, że musiałoby mieć też teren zielony. Musiałoby mieć kawałek parku, musiałoby mieć kawałek miejsca, gdzie można wyjść z psem czy na spacer z rodziną. Pan mówiąc o tym mieście takim wymarzonym, no może to jest jakiś fragment tego marzenia, podkreśla głównie to zielone, że to marzenie ma zielony kolor. No, zieleń jednak po pierwsze daje nam lepszy komfort życia, jeżeli chodzi o temperatury, o jakość powietrza, ale także o przebywanie w tym mieście po godzinach pracy, wtedy kiedy de facto mamy czas, żeby żyć. Według mojego wyobrażenia po pierwsze przyszłość jest zielona, na pewno bardziej świadoma i bardziej zrównoważona. Właśnie, bo teraz może przejdźmy piętro niżej. Tak? Bo na razie była taka skala i przyszłości, a teraz jesteśmy bardziej w środku. Jakie budownictwo? Budownictwo, które będzie miało na uwadze właśnie to, jak bardzo degraduje środowisko, jak bardzo ingeruje w naturalną przestrzeń, czy nie wiem, w lasy, w łąki, w pola, czy w mieście, jak bardzo zalewamy to miasto betonem. Tego teoretycznie wymaga od nas szybkość poruszania się, prędkość, pęd i konieczność dotarcia na jakieś miejsce, że musimy to zalać betonem, teoretycznie. Natomiast są alternatywne koncepcje. No to znaczy, to ciekawe, a tak bardziej konkretnie. Bardziej bym powiedział przede wszystkim o komunikacji miejskiej, która może być mniej inwazyjna czy mniej zauważalna. Okazuje się, że można budować tunele pod miastem. Nie zawsze i nie wszędzie jest to możliwe, jest to kosztowne nadal. Natomiast na pewno jest to lepsza koncepcja aniżeli nawet transport, komunikacja miejska po ulicach. Miasto, w którym zamierzam mieszkać, do którego się wprowadzam, jest to miasto, które ma w pełni stworzony plan zagospodarowania przestrzennego. A no właśnie, od tego Ja należałoby wiem, zacząć. czego się tam spodziewać. Ja wiem, gdzie mogą być tereny przemysłowe. Wiem, gdzie powstaną bloki, a gdzie jest zabudowa niska z domkami jednorodzinnymi, gdzie są tereny rekreacyjne. I uważam, że w wielu miastach tego brakuje. No tak. Nie przypadkiem. To nie jest tak, że komuś się nie chce, tylko to są korzyści dla wielu, że tego planu nie ma, że można wydawać warunki zabudowy i można wszędzie wszystko zbudować. To nie jest dobre, ale mam wrażenie, że taka świadomość społeczna w tym zakresie rośnie. Kiedy są robione różnego rodzaju plany, zmiany infrastruktury miejskiej czy budowy dróg, jak ludzie bardzo zwracają uwagę na to, żeby nie zapominać o zieleni, o drzewach albo o parku, który obniża temperaturę tego miasta. Wpływa na to, że to miasto jest czystsze, że powietrze jest z wyższej jakości. To jeden z kroków. To jakby nie jest, nazwijmy to game changer, który nagle spowoduje, że Ale może zaczniemy właśnie inaczej jest. żyć. Wydaje mi się, że to jest pierwszy krok do tego, żeby zmieniło się myślenie inwestorów o mieście i zmieniło się myślenie użytkowników o tym mieście, żeby też było ono przyjaźniejsze, bo powoli zaczynamy się w tych miastach dusić. A ten game changer to byłby jaki? Brakuje przede wszystkim
komunikacji, która by to umożliwiła, bo gdybyśmy mieli właśnie to 15-minutowe miasto, tak? Gdybyśmy mieli taką na przykład połówkę Warszawy w zasięgu pół godziny drogi, to jestem przekonany, że wielu ludzi zrezygnowałoby z życia w mieście na rzecz terenów podmiejskich, żeby tam sobie do tej Warszawy dojeżdżać i korzystać, powiedziałbym, bardziej ze swojego życia. To jest pierwsza rzecz, komunikacja. Druga rzecz, plany zagospodarowania przestrzennego, które usankcjonują to, gdzie co ma być i jak ma funkcjonować. Świadomość społeczna niewątpliwie rośnie, świadomość w zakresie tego, jak bardzo jesteśmy dewastacyjni dla planety. Ja naprawdę byłbym ostatnią osobą, która jeszcze parę lat temu mówiłaby o tym, że trzeba patrzeć, co zostawiamy po sobie, albo na ślad węglowy. Uważałem, że nasza mikroskala jednego człowieka, kilku osób, grupy społecznej, zaraz się okazuje miasta, w perspektywie planety, to jest niewiele. Ale podsumowując to, czy patrząc jeszcze bardziej globalnie, nasza cywilizacja w kontekście istnienia planety, to jest mrugnięcie okiem. I myśląc z tej perspektywy, myślę sobie, niewiele możemy zmienić. Ale patrząc na to, jak wielu ludzi również myśli podobnie i może zmienić swoje nastawienie, jak wielu ludzi może wywołać efekt kuli śniegowej, co za tym idzie, dotrze to do coraz szerszych kręgów, no to jest to coś wartego zaangażowania. To proszę powiedzieć o standardach może teraz tych mieszkań. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby te standardy były coraz wyższe. I właśnie, czy my damy radę podołać takiemu trendowi? Nadążania za tymi ciągle wyższymi, coraz wyższymi standardami. To, co przede wszystkim w latach najbliższych 10, kilkunastu będzie motywowało nas do zmian, to jest koszt utrzymania budynku i wymaganie, by te budynki były coraz zdrowsze. Coraz zdrowsze przez powietrze, którym oddychamy wewnątrz tych budynków również, nie tylko na zewnątrz, ale wewnątrz budynków. A także przez energię, z której zasilamy ten budynek. Urządzeń jest coraz więcej. Coraz więcej tej energii potrzebujemy. A co za tym idzie, musimy pomyśleć o tym, żeby ona była jak najtańsza, albo żeby koszty jednak utrzymania tego budynku lawinowo nie rosły. To, czego chcemy w domach, natomiast to jest przestrzeń, to jest otwartość na naturę. Widzimy takie trendy architektoniczne zdecydowanie, że chcemy mieć kontakt z naturą, chcemy mieć chociażby duże przeszklenia, chcemy kontrolować temperaturę wewnątrz budynku. Chcemy, żeby ten budynek był zarazem nam przyjazny i intuicyjny. To znaczy, żeby reagował na nasze bieżące potrzeby. To może się da zrobić w perspektywie takiej arystokracji budynków mieszkalnych. I to może będzie tak, że to będą te super budynki, właśnie takie, o których pan teraz mówi, i będą takie substandardowe budynki, że to się będzie rozjeżdżało. Moim zdaniem będziemy mieli do czynienia zarówno z budynkami super high premium, jak również budynkami, nazwijmy to, ekonomicznymi. Natomiast standard ekonomiczny będzie według mnie wyższym standardem aniżeli obecne budownictwo. Będzie dużo wyższym. I co pan na myśli ma? Mam na myśli przede przykład? wszystkim zapotrzebowanie na energię tego budynku, jego wpływ na środowisko, jego aktywność. Ja to nazywam domem aktywnym. Co to znaczy? Dom aktywny to jest dom, który jest po pierwsze wygodny, komfortowy i bezpieczny, żebyśmy jednak mieli poczucie bezpieczeństwa korzystania i użytkowania tego domu, ale jest to również dom tani w utrzymaniu, energooszczędny, zbudowany czy korzystający z otaczającego nas środowiska. Nie dewastujący go, bo koniecznie musimy mieć podjazd z kostki, tylko jednak korzystający z tego, jakie walory nam daje natura. W porządku, to skupmy się na tym, o czym pan powiedział, o tym standardzie ekonomicznym, takim, który będzie, jak rozumiem, dostępny i osiągalny, prawda? Wyższy niż dzisiaj. No to jak taki dom będzie wyglądał? Taki dom będzie na pewno budynkiem stosunkowo zwartym, czyli takim, który będzie łatwy do ogrzania. Będzie też budynkiem na pewno wyposażonym w nowoczesne systemy odzysku energii. I tak jak teraz już możemy, i jest to bardzo, bardzo popularne, odzyskiwać energię z wymienianego powietrza,
tak będziemy prawdopodobnie w perspektywie czasu odzyskiwali również z wody, bowiem ile obecnie ciepłej wody jest przez nas, że tak powiem, wpuszczane do kanalizacji No tak, to i prawda. tego ciepła nie odzyskujemy. A jak to można zrobić w dostępny sposób? Na pewno pojawią się w tym zakresie technologie, które będą zbierały wodę i wymieniały to z wodą, która będzie ogrzewana przed wejściem do budynku. Albo ciepło będziemy wykorzystywać do Ale to jest nawiewania. jeszcze melodia przyszłości. Ale myślę, że to jest bardzo bliska perspektywa. No dobrze, to wyobraźmy sobie taki blok mieszkalny, taki, który jest dzisiaj. I ten blok za 30 lat. Co tam powinno się stać i jak to będzie wyglądało? Blok będzie na pewno wyposażony w fotowoltaikę. Czy to będzie na poszczególnych mieszkaniach i balkonach, czy będzie zbiorczo na dachu takiego budynku, to już druga rzecz. Natomiast na pewno będzie to również budynek, który będzie wyposażony w źródło energii ciepła. Mam nadzieję, że w postaci wodorowej. Że to już będzie ten czas, To będzie kiedy... dostępne? Mam nadzieję, że to już będzie ten czas, kiedy to będzie dostępne. Nawet jeżeli nie będzie to wodór, to będzie to ciepło pozyskiwane z powietrza bądź z gruntu przez różnego rodzaju pompy ciepła. To będzie dostępne i to będzie powszechne. Wierzę, że energię różnego rodzaju, czy to wodorową, czy to słoneczną, czy energię z powietrza, będziemy akumulować do wykorzystania w okresie, kiedy nam tej energii będzie więcej potrzeba. Budownictwo modułowe. Jesteśmy przed taką rewolucją w tym zakresie. Co to Budownictwo znaczy? modułowe, czyli moduł mieszkanie na przykład. Mamy moduł mieszkanie i mamy 3 rodzaje modułu mieszkanie. I z tego budujemy całe piętro, cały blok. Z modułów, z gotowych elementów, które przystawiamy do siebie. Jeżeli nie moduły, to chociaż prefabrykaty, czyli całe piętra, całe bloki budowane z przetworzonych materiałów i oby to nie była wielka płyta z No właśnie, lat jak pan 80. o tym mówi, to mi się tak kojarzy. Czy to się da przerobić te bloki z wielkiej płyty na to, o czym pan teraz mówi? Czy to może być ewolucja, czy to musi być rewolucja? Bo rewolucji nie przeprowadzimy, nie ma takiej szansy, zdaje się, nie mamy takich zasobów. Wiem, że wielu ludzi się nad tym głowiło, czy myślało, co z tym można zrobić, czy da się. Na pewno można je udoskonalić i można sprawić, żeby one nie były tak oderwane od przyszłościowego budownictwa, żeby były mniej inwazyjne. Inwazyjne mam na myśli przez ich zagospodarowanie energetyczne chociażby, ale również to, żeby były bardziej użyteczne dla ludzi. Natomiast żeby to się wydarzyło, to musielibyśmy mieć naprawdę bardzo dużą falę renowacji tych budynków, także wewnątrz, także lokali, a nie tylko elewacji, wymiany stolarki czy dodania odnawialnego źródła energii, ale również dużej modernizacji wewnątrz. Żeby to się stało, musielibyśmy na szerszą skalę zainteresować tym wspólnoty mieszkaniowe, zarządców, administrację, bo programy do tego, żeby tak się stało, funkcjonują. Programy takie wspierające i wspomagające tą modernizację. One są dostępne, są na wyciągnięcie ręki i to są bardzo duże środki, które mogłyby to wesprzeć. Natomiast tu bym powiedział takie hasło klucz, edukacja w tym zakresie. Są takie klasyczne pytania dziennikarskie: co, kto, gdzie, kiedy, dlaczego i jak. Jest jeszcze takie pytanie, które się zawiera w wypadkowej tych wszystkich pytań: czy idzie ku dobremu? Bo zaczęliśmy od takiego tonu optymistycznego, a potem to się skomplikowało. Tak, zdecydowanie moim zdaniem idzie ku dobremu. Mam taką perspektywę dobrego miasta, przyjaznego miasta w roku 2050. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Rozmawiałem z panem Karolem Klosem, prezesem wydawnictwa Forum Branżowe. Dziękuję państwu. Dziękuję serdecznie. Cel nadrzędny całej grupy Saint-Gobain to Making the World a Better Home. Możemy tego dokonać wspólnie, dbając o środowisko i ekologię, redukując zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych. Zobowiązaliśmy się, że najpóźniej do 2050 roku osiągniemy neutralność w zakresie emisji CO2. Jako Saint-Gobain Glass zapewniamy szeroką gamę rozwiązań w szkle płaskim, która idealnie wkomponowuje się w koncepcję nowoczesnego budownictwa.
Zapewniamy dostęp do światła naturalnego, co jest istotne dla zdrowia i naszego samopoczucia. Poprzez właściwy dobór przeszklenia w oknie czy na fasadzie budynku jesteśmy w stanie w zdecydowany sposób poprawić bilans energetyczny całego budynku, zachowując przy tym pełną estetykę i nieograniczony dostęp do świata zewnętrznego.